Dziś w odcinku odpowiedź na pytanie, czy w małżeństwie można obchodzić walentynki. Zapraszam serdecznie. Święto zakochanych, jak sama nazwa wskazuje, powinni obchodzić osoby, które są w sobie zakochane. Czy w małżeństwie jest możliwe zakochanie? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, tak lub nie, to przypomnijmy sobie, jak zachowują się osoby zakochane. Osoby zakochane trzymają się non-stop za ręce, patrzą sobie w oczy, chcą ciągle przebywać ze sobą. Jest namiętność, jest pożądanie. Ciągle mówią, jak bardzo się kochają, wyrażają swoje uczucia, darzą się prezentami. Ciągle też myślą o tej drugiej osobie, często nie mogą się skupić na niczym innym, bo tylko tęsknią, myślą i zastanawiają się, jak uszczęśliwić tą drugą osobę. Osoby zakochane także nie widzą wad drugiej osoby. I jest to, myślę, największy dowód na to, że w małżeństwie stan zakochania jest bardzo trudno osiągnąć. No bo jak to jest? Z upływem czasu tych wad wcale nie ubywa. I szczerze, znam mało małżeństw, które mówią, że są zakochane, które w ogóle ukazują symptomy tego zakochania, a jak już tak siedzą i nierozłącznie i ciągle mówią, jak oni się kochają, to im trochę nie wierzę. Stan zakochania jest wywołany przez hormony, których poziom wraz z upływem czasu się obniża i średnio trwa od pół roku do 4 lat. I to, uwaga, nie oznacza, że kiedy jesteśmy małżeństwem, już nigdy nie będziemy sobie zakochani. Są momenty takiego zauroczenia, tak, kiedy wpadamy sobie w ramiona i mówimy, że tak, ty jesteś tym jedynym. Lub niektóre małżeństwa po nastu latach odkrywają znów w sobie to zakochanie. Jednak podejrzewam, że przeciętne małżeństwo jak moje lub Twoje bardzo musi się nastarać, żeby okazywać sobie uczucia, żeby pokazywać tej drugiej osobie, że jest ważna. Jest to ciągła praca. Nie jest to takie naturalne, jak było, kiedy byliśmy zakochani. Zgadzacie się? Właśnie to, że jest to dla nas nienaturalne, powoduje, że często nie chcemy świętować walentynek. Inne powody to takie, że stwierdzamy, że przecież jest to takie święto komercyjne, mdłe i wcale nie mamy ochoty pakować swojej kasy w jakiś amerykański serduszkowy kicz. A z kolejnej strony przecież przez 365 dni w roku okazujemy sobie uczucie, więc nikt nam nie będzie mówić, kiedy dokładnie mamy to robić. Czyżby? Sprawdźcie proszę, czy pod tym nie kryje się to, że trudno nam pokazywać swoje uczucia, że na samą myśl, że mamy ze sobą spędzić czas, że mamy powiedzieć komuś w oczy, tej drugiej osobie: kocham Cię, jesteś dla mnie ważna, jesteś dla mnie piękna i dziękuję Ci, że jesteś ze mną, to po prostu jakoś tak robi nam się niezręcznie i krępująco. Po prostu oduczyliśmy się tego, żeby mówić drugiej osobie, kim dla nas jest, co dla nas znaczy. I pamiętam jedno małżeństwo, które przyszło do mnie na warsztaty z komunikacji i powiedziało, że jest tutaj po to, żeby na nowo uczyć się siebie kochać, bo przez 10 lat tak się mocno zaangażowali w wychowanie dzieci, że o sobie zupełnie zapomnieli. Więc chcą się nauczyć na nowo okazywania sobie uczuć, na nowo rozmowy i tego, jak to jest, kiedy jest się razem, kiedy jest się tylko we dwójkę, a nie z dziećmi. I bardzo mnie tym zaskoczyli i tak się ucieszyłam, że oni to tak otwarcie powiedzieli. I taką refleksję miałam, że dzięki Bogu, że właśnie tutaj się znaleźli, że chcą, że pracują nad tym i mają świadomość, że da się to wyprowadzić. I niezależnie od tego, bo tak jak mówię, każde małżeństwo ma różne etapy i ważne, żeby w porę się tak domyślić, że teraz trochę zbaczamy z toru.
to chcę powiedzieć, że warto świętować różne rocznice, a walentynki są ku temu dobrą okazją, żeby powiedzieć po prostu: kocham Cię, jesteś dla mnie ważna, jesteś dla mnie ważny i bez Ciebie moje życie by nie było takie samo, byłoby pustsze. Dla mnie w naszym małżeństwie mój mąż tak mocno zabiegał o to, żeby celebrować takie wspólne chwile. I teraz widzę z perspektywy czasu, choć mnie na początku to denerwowało, że przecież to naturalne, że Cię kocham, więc o co Ci chodzi? Nie muszę jakichś specjalnych właśnie ku temu okazji szukać. To teraz widzę, że te takie momenty, tak jak urodziny, jak rocznice, jak wspólne takie wspomnienia, mocno cementują nasz związek i są dla mnie takimi punktami na mapie naszego życia, na przestrzeni roku, które powodują, że na nowo się schodzimy, na nowo się zatrzymujemy nad naszą relacją, bo między tymi punktami czasami, wiadomo, się rozbiegamy, każdy jakoś prowadzi swoje życie, swoją pracę i znowu jest ten punkt zatrzymania i powoduje, że znów na nowo idziemy razem. Wspólne świętowanie nie musi od razu oznaczać, że wychodzicie do drogiej restauracji, szczególnie, że teraz są pozamykane, czy spędzacie weekend w spa, ale to może być naprawdę choćby 15 minut, byleby razem, byleby ze sobą być samemu, czy napić się kawy, czy lampki wina, czy cokolwiek, co lubicie razem robić, byleby faktycznie to było takie zatrzymanie. Jeżeli jesteście w tym momencie, kiedy trudno Wam okazywać swoje uczucia, bo od tego odwykliście, to pamiętajcie, że tymi małymi kroczkami byleby do przodu. I to jest tak jak trochę z nauką budowania nawyków, że na początku robimy coś, bo tak rozumowo zupełnie, że wiemy, że to mamy robić, więc to robimy. Ale po pewnym czasie te nawyki wchodzą nam w krew i po prostu wbudowują się trochę w nasz mechanizm funkcjonowania. I taki przykład, jak to można robić, to jest to też trochę przykład z mojego życia, więc jest mi bliski. W pewnym momencie z mężem się tak kapliśmy, że nie dajemy sobie w ogóle buziaka na przywitanie, że te nasze przywitania, jak na przykład mąż wraca z pracy, są na zasadzie krzyku z drugiego pokoju: cześć! Nie? I tak stwierdziliśmy, że kurde, warto do tego wrócić, warto do tego buziaka, po prostu przytulenia wrócić, jak to było na początku naszego małżeństwa. I najpierw to było trudne, to było takie zupełnie nienaturalne, bo tak podchodziliśmy, tak, dawaliśmy sobie buziaka, cześć, no i po prostu mąż jadł obiad, czy ja jadłam, jeżeli ja wracałam z pracy. I to w pewnym momencie weszło nam w krew. Nie było to na początku łatwe, bo to było takie typowo, może mechaniczne nawet, ale była to praca nad akurat tym aspektem naszej relacji, której nam brakowało. I też taką jedną z motywacji było to, że dzieci na to patrzą. Tak? Dzieci chcą widzieć kochających się rodziców i też chcą widzieć, kiedy rodzice sobie okazują czułość, nawet kiedy są one zazdrosne o to. Więc te właśnie małe rzeczy, byleby konsekwentnie. Więc podsumowując, warto świętować, warto obchodzić różne rocznice i walentynki są ku temu dobrą okazją. Dlatego dziś zatrzymajcie się na chwilę nad swoim związkiem, spędźcie ze sobą czas tak jak lubicie, poprzytulajcie się, całujcie czy coś tam więcej, bylebyście byli po prostu ze sobą szczęśliwi i powiedzieli sobie to, co czujecie do siebie. Na koniec jeszcze chcę Cię zaprosić do tego, żebyś kontynuował pracę nad swoim małżeństwem, bo jest to nieustanna praca i jeżeli tylko chcesz poznać inne narzędzia, inne materiały, inne sposoby, aby tą więź umocnić, to zasubskrybuj kanał, bo cyklicznie będę dostarczała różnych sposobów na to, aby te więzi były coraz lepsze, coraz mocniejsze. Dziś też kończy się Tydzień Małżeństw, w którym też brałam udział i na swoim profilu na Facebooku dawałam codziennie jedno zadanie, które miało pomóc budować lepszą komunikację w małżeństwie, która jest podstawą dobrych małżeństw. Także też możesz na to wejść i zobaczyć, które akurat
zadanie warto, którą metodę warto wprowadzić do Twojego małżeństwa, aby ono stawało się z dnia na dzień lepsze. Proszę Cię także o łapkę w górę. Jeżeli był ten odcinek dla Ciebie wartościowy, to też poślij go dalej, żeby inni mogli z niego skorzystać. Pozdrawiam Cię serdecznie. Dzisiaj życzę Ci dużo miłości, a właściwie Wam życzę dużo miłości, żeby ten dzień stał się dla Was dobrym wspomnieniem. Pa, pa!